Żyjemy na bardzo interesującym świecie, pomiędzy nawet bardziej interesującymi ludźmi. Wszystko, co zdarza się koło nas, wszystko, co nas otacza, wszystko, co rozumiemy i wszystko, o czym nie mamy zielonego pojęcia. Tyle rzeczy, których się nauczyliśmy jako dzieci, które akceptowaliśmy jako absolutną prawdę, nie czekając ani trochę, żeby się zastanowić, czy to naprawdę tak jest. Czy to naprawdę powinno tak być? Prawda jest taka, że żyjemy na świecie, w którym rządzą środki masowego przekazu. Cała nasza wiedza składa się tylko z tego, co ciągle nam jest pokazywane. Ale bądźmy odważni tylko na chwilę i zapytajmy się, co to jest, czego nigdy nam nie pokazują. Co to jest, co oni nie chcą, żebyśmy wiedzieli. Jako jedyne istoty posiadające umysł, jest szansa dla nas ludzi, że mamy możliwość odkryć całą prawdę. Tylko, że musimy zadać dobre pytania. Dzień dobry wszystkim. Witajcie na moim nowym kanale. Mam nadzieję, że spodobało mi się intro i że właśnie z tego powodu postanowiliście nie wyłączyć ten filmik. Gwarantuję wam, że podjęliście bardzo dobrą decyzję, ponieważ niedługo usłyszycie, o co chodzi. Myślę, że najpierw mam się przedstawić. Nazywam się Josip, mam 22 lat i pochodzę z Chorwacji, z przepięknego Zagrzebia, które niedługo poznacie też wy. Nie jestem Polakiem i nie pochodzę z żadnej polskiej rodziny, więc może powinienem wyjaśnić, dlaczego postanowiłem zrobić kanał dla polskiej publiki. Języki obce zawsze były jedną z moich największych pasji. Nawet gdy byłem mały, uwielbiałem się uczyć słów, których, jak wtedy mi się wydawało, nikt poza mną nie mógł zrozumieć. Moja przygoda z polskim zaczęła się w 2012 roku, gdy poznałem na internecie dwie osoby z Łodzi. Pozostawiły one na mnie bardzo dobre wrażenie, ale problem polegał na tym, że nie mogliśmy się komunikować, bo one nie znały ani słówka po angielsku, a ja się polskiego do tej pory nigdy nie uczyłem. Ponieważ wydawał mi się ten język bardzo ładny, fascynujący i też biorąc pod uwagę fakt, że zawsze lubiłem wyzwania, postanowiłem się trochę nauczyć. Teraz, po 6 lat nauki, osiągnąłem poziom, na którym czułem się bardzo wygodnie. Ponadto, polski stał się moim ulubionym językiem i właśnie stąd wzięła się decyzja, żebym coś z tym zrobił. Ale wróćmy teraz do głównego tematu tego filmiku. Wróćmy do powodu, z którego podjąłem taką decyzję, by założyć swoje konto na YouTubie i zacząć nagrywać filmy. Niektórzy z was może mnie znają, bo przedtem miałem kanał pod nazwą The Young Polyglot, na którym zazwyczaj mówiłem tylko o tym, jak uczyć się języku. Tym razem chciałbym zrobić coś zupełnie innego. Kanał, który właśnie stworzyłem, będzie zawierać filmy na tematy, które najbardziej mnie interesują. Gdybyście zapytali moich znajomych o to, jaką osobą jestem, jakimi słowami by mnie opisali, pewnie, że wszyscy by od razu użyli jednego słowa – filozof. I nie wstydzę się tego. Myślę, że każdy z nas ma coś w sobie, z czego powinien być dumny. Cecha, którą w sobie najbardziej lubię, to ciekawość. I oto mój cel. Robiąc to, co interesuje mnie najmocniej, badanie, informowanie się, odkrywanie, pokażę wam we swój sposób, jak świat wygląda naprawdę. Uwierzcie mi, jak wam powiem, że motywacji mi nie brakuje. Już przez długi czas zajmuję się rzeczami, które, jestem pewien, też dla was będą bardzo ciekawe. Zaczniemy od tematów, które ostatnio poruszane są bardzo często w internecie. Choć najczęściej brakuje tam nawet najbardziej ogólnych informacji, bo większości ludzi po prostu nie chce się robić ani najmniejszego researcha, więc przeczytają coś sobie, jakiś artykuł i postanowią od razu zacząć kręcać filmy. Licząc na to, że widzom spodoba się temat, nie martwią się za bardzo o to, po pierwsze, czy te informacje są wiarygodne, czy opisują one jakąś sytuację albo jakieś zjawisko dokładnie tak, jak one są, a po drugie, czy są jakieś inne rzeczy związane z tym tematem, o których może też warto wspomnieć. Właśnie tutaj, w tych dwóch aspektach, ja chcę zrobić różnicę.
Pierwszy z wcześniej wspomnianych tematów to duchy, czyli prawie wszystko należące do światu paranormalnego, łącznie z demonami, egzorcyzmami, telepatią, ektoplazmą, poltergeistami, lewitacją i tym podobne. Wiem, że wielu z Was myśli, że to przecież niemożliwe udowodnić jakiekolwiek zjawiska tego typu, ale mówię Wam, że to wcale tak nie jest. W dzisiejszych czasach posiadamy tyle różnego sprzętu technologicznego. Rasa ludzka już nie chodzi wiekami ciemnymi, więc wykorzystajmy to na swoją korzyść. Jeszcze jedna sfera zainteresowań, która też jakoś zawsze mnie śledziła, to psychologia ludzka oraz wzory zachowań w różnorodnych sytuacjach. Innymi słowy, w jaki sposób zachowują się i działają ludzie pod wpływem jakichś czynników zewnętrznych. Czy można jakoś zmienić ich podejście do pewnych rzeczy? Jak można wpływać na ich rozum, ich dążenia, czyli jak ich zmusić do robienia czegoś inaczej? Obecnie przeważający model behawioralny nie jest aż do końca synchronizowany ze światem, w którym istniemy. To oznacza, że cała nasza percepcja otoczenia materialnego wraz z tym niematerialnym jest częściowo przekrzywiona. Więcej o tym pogadamy w przyszłości. Mentalność. Oficjalnie definiuje się ona jako cecha charakterystyczna różnych środowisk, wspólna cecha danej zbiorowości w określonym czasie. Ale czy to jest wszystko? To już jest dobrze znany fakt, że nie wszyscy przestrzegają norm społecznych, że są tacy, którzy ochoczo odchylają się od wszystkiego, co uważane jest za normalne. Jak funkcjonuje mózg tych osobników? Co to jest dokładnie, co różni ich ode mnie albo od Ciebie? W jaki sposób oni percypują te same rzeczy, które dla nas wydają się prawdziwe i autentyczne? Dołączcie do mnie, a razem rzucimy okiem i zbadamy analitycznie niektóre z największych tajemnic świata. Pamiętacie, jak dawno temu byliście dziećmi? Jak każda, choć najmniejsza rzecz, na którą wpadliście, spowodowała intrygę, ciekawość albo chęć poznania czegoś nowego. Jak cały świat był ogromnym placem zabaw, miejscem jeszcze nieznanym, który nieuchronnie budził tego małego, ukrytego poszukiwacza i odkrywcę. Nawet jeśli tego nie jesteście świadomi, w każdym z Was wciąż przebywa to samo małe dziecko, czekając na to, żebyście znowu go obudzili. Mam dla Was małą prośbę. Chcę, żebyście od tego momentu zapomnieli wszystko, czego się nauczyliście od innych. Wszystko, co nie poznaliście własnymi zmysłami. Pokażę Wam inny sposób na otwieranie oczu, inny sposób na życie. Pokażę Wam całą prawdę. Jeśli Wam się spodobało to, co właśnie widzieliście, uwierzcie, że to nic. Właśnie rozpoczęliśmy podróż. Razem odwiedzimy miejsca, których nie możecie sobie wyobrazić ani w najdziwszych snach. Zostańcie ze mną, bo obiecuję, że będzie warto. Żebyście natychmiast byli poinformowani, jak rzucę coś nowego, proszę od razu subskrybować i włączyć powiadomienia. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na tematy, które też Was interesują, które chcielibyście, żebym zbadał, piszcie śmiało w komentarzach. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i proszę bardzo, podzielcie się tym filmikiem na Facebooku, Twitterze albo gdziekolwiek możecie. Spróbujmy zwiększyć publikę, o ile tylko jest to możliwe. Pozwólmy też innym, żeby dowiedzieli się prawdę. Pokażcie, że jesteście najlepsi i sprawdźmy, czy możemy osiągnąć 1000 subskryberów w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli nam się uda, to najbardziej aktywni z Was dostaną shoutout i bądźcie pewni, że w jednym z następnych filmów poruszam też Wasz temat. Do zobaczenia. And now I know my heart is a ghost town.